Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Łukasz Radewski i Konrad Wojdan. Cześć. W poprzednim odcinku omawialiśmy sobie, jak zmierzyć, jak zmierzyć rezultaty działania sztucznej inteligencji w praktyce, już w tych zakładach, w których wdrożyliśmy optymalizatory, jakieś cyfrowe bliźniaki, jak stwierdzić faktycznie, że to pomaga. Predictive maintenance nawet, Tak, przecież Tak, całą no- predykcję. Tak, no i teraz mam nadzieję, że w poprzednim odcinku na to odpowiedzieliśmy, ale powstaje nowe pytanie. To jakie czynniki, powiedzmy miękkie, takie, sprawiają, że projekt optymalizacyjny, czy projekt związany z wdrożeniem sztucznej inteligencji jest skazany na sukces? Tak, no jest oczywiście wiele czynników. Sami wdrażamy te systemy. Sami wdrażamy, no, można powiedzieć, na różnych kontynentach. O naszych podróżach też powiemy w kolejnym tak. odcinku bardzo, bardzo chętnie. I te wszystkie projekty mają często wspólny mianownik. Oczywiście tych wspólnych mianowników jest wiele, ale oczywiście przede wszystkim każdy z tych projektów musi być nastawiony na pewną poprawę pewnych parametrów. Każdy z tych projektów dotyczy pewnego procesu technologicznego, bo mówimy o sztucznej inteligencji w przemyśle. No właśnie, no i dla mnie, jak ja realizuję projekt wdrożenia takiej sztucznej inteligencji, takiej optymalizacji, jedno z ważniejszych tematów jest współpraca z klientem. Nie da się dobrze zrealizować projektu, jeżeli inżynierowie po stronie klienta są nastawieni automatycznie na nie. Nie zdarzyłem się z tym. Czasami te pierwsze kroki. Tak, na początku. Tak, te pierwsze kroki są takie Przyszli ciężkie. z komputerem Co oni pod pachą, chcą? jeszcze Jakaś sztuczna inteligencja. cały działa całkiem dobrze, tak. jeszcze tylko nam to zepsują, Tak, rozwalą tak. i sobie Dajcie pójdą i tak widzieli, nie? Posiedźcie trochę, klikajcie tam sobie, ale tam za dużo nie namieszajcie, nie? Ale faktycznie te pierwsze lody trzeba przełamać w taki dosyć trudny sposób, tłumacząc wiele elementów. Jednym z takich moich ulubionych powiedzeń, co też użyłem w jednym z poprzednich odcinków, że ta sztuczna inteligencja czasami jest tak może bardziej sztuczna niż inteligencja, czasami jest bardziej inteligencja niż sztuczna, że chodzi o to, żeby klient miał poczucie, że inżynier, który tu przyjeżdża i wdraża, panuje nad tymi algorytmami, zna je, wie jak ich użyć, że to nie jest tak, że przywozimy skrzyneczkę, czyli nasz serwer, podłączamy do naszego systemu sterowania, odpalamy i wow, jest, nie? A jak coś nie działa, to znaczy, że wy tego nie rozumiecie. Nie? Tak. Więc tutaj zbudowanie zaufania klienta do takiego systemu, zbudowanie tak jakby obrazu, że my wiemy, co chcemy tam zrealizować, jak chcemy do tego dojść. Wiemy, że po drodze pojawi się wiele znaków zapytania i na te pytania, które się tutaj pojawią, może często właśnie inżynierowie po stronie klienta znają odpowiedź, bo to oni codziennie przebywają z tymi maszynami, bo to oni na co dzień są z tym procesem, to oni na co dzień rozwiązują poszczególne problemy tego procesu. W związku z tym zaangażowanie osób po stronie klienta, zaangażowanie osób po stronie procesu, pokazanie pewnych korzyści, które możemy wspólnie osiągnąć, wdrażając te systemy, no jest w moim i również w ich interesie. Tak. Nie? No ja myślę, że to w ogóle przez te wszystkie nasze odcinki się przebija, to budowanie więzi, relacji i zaufania. Jak mówiliśmy o tych feasibility study, o tym studium wykonalności, no to chcemy, żeby już klient był włączony w to, tłumaczymy klientowi, gdzie jest potencjał do optymalizacji, a gdzie go nie ma, czy w ogóle jest, tak? I to już jest pierwszy moment, gdzie to zaufanie budujemy. Nawet też w kolejnym odcinku mówiliśmy o tym, jak odbieramy taki projekt, jak patrzymy, czy faktycznie tam jest efekt. To też bardzo fair z klientem rozmawiamy, jak to mierzyć, wspólnie to ustalamy, Tak. to zaufanie jest. No i teraz
w jakie narzędzia jesteśmy wyposażeni jako, powiedzmy, data scientiści, spec od sztucznej inteligencji, żeby móc to zaufanie zdobyć. Myślę, że w tej branży przemysłowej to bardzo ważna jest taka wiedza domenowa z zakresu Przedmiotu optymalizacji. dokładnie. Przedmiotu sztucznej inteligencji. Inżynieria procesowa, automatyka, Doświadczenie zdobyte na wielu projektach. Tak, dokładnie. Fizyka, która jest pod spodem, że umiemy rozmawiać z tym operatorem. Dynamika procesu, tak. posiadanie świadomości o tym, że zrobienie pewnej zmiany wymaga potem czasu na jej implementację. Umiejętność rozmowy z operatorami, że mamy doświadczenie na różnych obiektach, że w tym kraju mieliśmy takie problemy i rozwiązaliśmy je w ten sposób, że w tym projekcie mieliśmy takie problemy, rozwiązaliśmy je w ten sposób. No tak, ale też jak gdyby takie empatyczne podejście do urządzeń. Tak. To znaczy, jak my właśnie mówimy, zobaczcie, nasza sztuczna inteligencja mówi, jak otworzymy tą klapę, to zaraz tam nam coś się poprawi, zaraz potem ją przymkniemy, potem otworzymy, przymkniemy i zobaczcie, jaki będzie efekt, jak będziemy szarpać tą klapą na lewo i prawo. Tylko, że właśnie ryzykujemy tym, że operator nam powie i co, i za 3 miesiące ja wam tą klapę dam, a wy mi przyniesiecie nową, tak? Więc to musi, to jak gdyby to jest takie inżynierskie czucie tych urządzeń, gdzie mogą powstawać awarie, jeżeli będziemy zbyt agresywnie działać, jakie to ma skutki. No właśnie, jakieś elementarne poczucie tych charakterystyk tych urządzeń, tak? Jak zmienimy pracę jednego urządzenia, jakie to będzie miało efekty na innych częściach instalacji. No i teraz ty jesteś energetykiem, ja jestem bardziej informatykiem, automatykiem. Z dwóch stron jak gdyby podchodzimy tutaj w rozmowie z klientem, pewnie tobie łatwiej rozmawiać o takich kwestiach związanych z fizyką procesu, jest ona bardziej oczywista. Ja często podkreślam, że te narzędzia, które wprowadzam, to są narzędzia dla mnie, dla inżyniera energetyka, dla inżyniera procesowca, żeby osiągnąć pewien efekt. To nie jest tak, że ten system jest systemem informatycznym, który jest cudowny i robi tutaj cuda. To jest to. Jako automaty ja za to bardziej rozumiem tą warstwę jak gdyby sterowania tymi wszystkimi urządzeniami, ale tak czy siak to jest dobra platforma właśnie do nawiązania rozmowy. Dużo pytamy, ale te pytania, operator też, czy spec, czy inżynier na obiekcie widzi, czy te pytania mają sens, czy nie. Ja uważam, że nie ma głupich pytań, jak dociekamy, jak dochodzimy wspólnie, jak nawet czasami postawimy trudne pytanie, na które nie ma takiej oczywistej odpowiedzi, to sam fakt, że ta rozmowa ma sens, że wiemy, o co pytamy, czujemy, jakie to ma... Z tych pytań rodzi się pewna narracja tutaj, którą my potrzebujemy do zbudowania tych narzędzi sztucznej inteligencji, to już to zaufanie budzi. Często zadawanie pytań potrafi już temu pytanemu wskazać, że my wiemy, o co chodzi, tylko po prostu chcemy to doszczegółowić. Bo jeżeli często byłem świadkiem, wielokrotnie bywałem na obiektach, wielokrotnie bywałem w elektrowniach, gdzie moi koledzy, z którymi realizowałem projekt, wracali ze spotkania z jakąś firmą, z jakimiś wizjonerami i często właśnie mówili, no fajnie, wszystko to super wygląda na PowerPoincie, ale jak zadaliśmy jakieś konkretne pytania, jak miałoby to działać na naszym urządzeniu i co miałoby zrobić w konkretnej sytuacji, to nie potrafili odpowiedzieć, ponieważ byli informatykami. To rzeczywiście nie budzi wtedy i to tak zaufania. odpycha trochę, że kurczę, to Także jeżeli jest, ty nie każdy musi mieć tą wiedzę domenową, tak? Ale wtedy warto na takie spotkanie wziąć osobę, która tą wiedzę ma, która, wy zadacie jakieś pytanie, ale tu powiedzmy może się okazać dla tych inżynierów na obiekcie już tutaj pomarańczową lampkę im zapalić, to ta druga osoba, z którą jesteście, która ma wiedzę domenową, dopowie, doprecyzuje, rozładuje, że będziemy brali pod uwagę też także, nie wiem, wpływ tej decyzji na, nie wiem, na grawitację, pompie, czy jakieś inne, prawda, czy zabroniony obszar charakterystyki kompresora, tak, że wie tak, że tu mogą, wiemy, że tu mogą pojawić się wibracje, ale to będziemy też o to dbać
i rzeczywiście później w trakcie projektu zadba też. Czyli cały czas to też o zaufanie i posiadanie, najważniejsze jest bezpieczeństwo. bezpieczeństwo i zaufanie. Nie? Tak jest. I oczywiście cała metodyka realizacji projektu, czyli spotkania, czyli informowanie, czyli szczera rozmowa, jak najbardziej szczera rozmowa, czasami używanie słów inżynierskich. Inżynier, tak. No, jak inżynier z inżynierem. Jak no, inżynier z wiecie, inżynierem mówimy, gdzie są problemy, ile jeszcze potrzebujemy, jaki obecnie osiągnęliśmy efekt i gdzie, na czym ten efekt osiągnęliśmy, gdzie jeszcze nam brakuje tego efektu, czy, No i wprowadzając pewne. No, dobra, czy ograniczenia, które mamy wprowadzone, które ograniczenia, które mamy zdefiniowane przez inżynierów procesu, blokują nam osiągnięcie danego efektu, czy nie da się pewnego, bo zawsze granie ograniczeniami najczęściej definiuje nam przestrzeń do osiągnięcia efektu. Czyli im mamy bardziej luźne ograniczenia, tym większy obszar eksploracji rozwiązań, tym znalezienie lepszego rozwiązania i osiągnięcie większego efektu. Więc definiowanie, i to mówienie konkretnie, na tej turbinie upust ten i ten, albo zakres regulacji na zaworach tej konkretnej turbiny powoduje, że tutaj nie możemy wyciągnąć więcej z całej elektrociepłowni, pozwala już temu człowiekowi zbudować sobie obraz, że ten facet wie, o czym mówi. Tak, plus cały czas też dbanie o ten interes, powiedzmy, operatorów, czyli to bezpieczeństwo. Jeżeli wprowadzamy pewne zmiany, najpierw idziemy do operatorów, informujemy, czy dzwonimy do nich, słuchajcie, Konsultujemy. Tak, konsultujemy, wiemy, jeżeli będziemy robić testy, to uprzedzamy ich, tak, żeby to nic ich nie zaskakiwało, żeby oni czuli się komfortowo z tym rozwiązaniem i naszą pracą na obiekcie. Tak. Z niektórymi operatorami, z niektórymi inżynierami z dalekiej Azji nadal mam kontakt, nadal sobie wysyłamy, ja im wysyłam życzenia na ich święta, oni mi wysyłają na moje święta. To jest jeden z ważniejszych Tak. Znaczy to są wspaniali ludzie, no bo to naprawdę z pasją opowiadają o tym, co też nas pasjonuje, czyli o tych urządzeniach, jest ta iskierka wspólnego zrozumienia i tak, no przez to jest, takie rozmowy są bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe i te znajomości, czasami może nawet koleżeństwa zostają na długo i można dyskutować z nimi na wiele różnych tematów. Tak, czyli pamiętajcie, ta wiedza domenowa jest ważna i budowanie zaufania w oparciu o tą wiedzę domenową. Jeżeli jej nie macie, to warto się podszkolić przed takim spotkaniem, plus zabrać osobę, która tą wiedzę ma. I może na koniec tylko powiem taki kawał, że i w sumie on trochę odzwierciedla materię, z którą się mierzymy. Tak? Jest, powiedzmy, inżynier, fizyk i matematyk. Tak? I mieli za zadanie otoczyć, mają jakieś takie ogrodzenie, siatkę, nie? I mają otoczyć jak największy kawałek ziemi, jak największe pole, tak? Trawnika. No to inżynier piękny kwadracik wytoczył, zadowolony, jest poletko. Fizyk sobie pomyślał, dobrze, najlepszy stosunek pola do obwodu ma okrąg, no? Czyli tam piękny okrąg sobie wytoczył z tej siatki. No długo zajmowało mu, trzeba było każdy kąt tam dobrze policzyć, ale mu wyszło. Pięknie zadowolony z siebie. No a matematyk szczelnie obwinął się tym ogrodzeniem i powiedział, jestem na zewnątrz. I chodzi o to, żeby nie być takim matematykiem, który właśnie na środku Jest sali, na mądrzejszy od warsztatach stwierdzi, no dobra, wysłuchałem właśnie, jakie są cele, ograniczenia, zmiany decyzyjne, obwinę się siatką, jestem na zewnątrz. Tak? Być raczej tym fizykiem, no bo inżynierowie już tam są, oni już to kwadratowe poletko wytoczą. Mniej więcej wiedzą, jaki jest obszar, mniej więcej wiedzą. A my musimy powoli powiedzieć, zobaczcie, jak tutaj wypchniecie trochę tą siatkę, tu i tu i tu i tu i tak powoli zbliżamy się do tego okręgu i to jest optimum, tak? Więc tutaj nie liczymy na rewolucję, Tak. tylko na ewolucję, Dokładnie. czyli zaczynamy od miejsca, w którym aktualnie się znajdujemy i próbujemy znaleźć coś więcej. Próba szukania rewolucji i działanie maszyn tam, gdzie nie obszaru działania maszyn tam, gdzie nie powinny działać, zawsze się spotka z pewnym oporem. I to jest chyba najistotniejsze. Zaufanie, wiedza domenowa, i próba znalezienia wspólnego języka i wspólnego celu z inżynierami na obiekcie pozwoli nam jakby powoli z tym projektem iść do przodu. Tak jest.
To co? To by było Dziękujemy tyle. w takim razie za uwagę. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia.